Siemanko, dzisiaj drugi dzień. Już jesteśmy naładowani, pełni energii. Dzisiaj przed nami pełno wrażeń, ale to się przekonacie za chwilę. To jest nasza okolica. Ogólnie wydaje się wszystko bardzo przyjaźnie. Nawet mi się podoba, fajny klimacik. Co dzisiaj w planie? Dobra, to tak, dzisiaj w planie mamy tak. Łaźnie siarkowe teraz i most pokoju. Później wjazd kolejką linową i zwiedzanie twierdzy Narikala. Później ogród botaniczny i pomnik Matki Gruzji. No, zobaczymy, czy to wszystko uda się zrealizować. No, resztę też powiem po prostu na bieżąco, bo nie wiem, jak się wyrobimy z czasem, bo to niby jest plan na cały dzień, ale sami wiecie, jak to wygląda czasem. Czasem się coś planuje, a wynika coś nieoczekiwanego i... Dobra, teraz lecimy zwiedzać łaźnie siarkowe i most pokoju. Zobaczymy, co to jest. No, trzeba zobaczyć. Jeszcze jakieś szybkie śniadanko będzie w jakiejś lokalnej piekarni. Zobaczymy, co tutaj dobrego mają. No, ja sam się tak za bardzo nie znam na gruzińskiej kuchni. Coś tam się interesowałem, znam jakieś tam podstawy. A jeżeli chodzi o wypieki, no to nie bardzo. Zresztą nie potrafię przeczytać tych nazw. Wczoraj było pod górkę do mieszkania, a dzisiaj z górki. Coś za coś. Zbliżamy się do jakiegoś parku. Ogólnie wszędzie tutaj w centrum jest ogólnie dość dużo zieleni, co mi się podoba. No, wszystko ma taki swój klimacik, gruziński klimacik. Ogólnie na razie na pierwszy rzut oka to podoba mi się bardziej niż w Atenach. Chociaż samo centrum w Atenach było bardzo ładne. Tak już poza centrum to tak średnio mi się podobało. No ale nie byłem jeszcze tutaj w centrum, dopiero idziemy powoli, więc sobie na pewno porównam. Gdzie było lepiej? Lepiej, no gdzie mi się bardziej podobało. Wchodzimy sobie do tego parku. No fajnie jest. Co, wszędzie jakieś kawiarnie, sklepy, dużo jest takich sparów. Widzisz, tutaj też trzeba się pchać. To nie tak jak w Polsce, że się zatrzymają. To trzeba jak w Indiach. Jak w Indiach. Może nie jak w Indiach, ale... Jak Korejczycy. może. No ale trzeba też wymusić. No, ale to fajnie jest, bo pokazuje tak. Co? Sekundy do zielonego. O, faktycznie, no. No, tak jak mówię, wszędzie jakieś knajpki, można sobie wypić kawusię, zjeść coś słodkiego. My na razie nie mamy czasu, bo jesteśmy trochę spóźnieni, więc ciśniemy do przodu. Mamy takie 1,5 godziny opóźnienia, więc chcemy się ze wszystkim wyrobić. Dawaj tutaj ten. Nie ma na razie czasu, ale kawusia wypita. Co prawda w mieszkaniu, ale też będzie. Co? Mam pojęcie. No. Ogólnie, kurczę, wszystko wydaje się takie naprawdę schludne, posprzątane, elegancko, nie ma syfu.
samym centrum Tbilisi, dosłownie z samym centrum, bo od tych źródeł siarkowych miasto wzięło swoją nazwę. Tutaj możemy zobaczyć słynne łaźnie siarkowe, od którego swoją nazwę wzięło miasto Tbilisi. Tbilisi znaczy ciepłe, czyli gorące źródła. Łaźnie te powstały w V wieku. Ponoć tutaj król właśnie urządzał polowania w tych rejonach i przez przypadek odkrył te gorące źródła. Dziś ponoć można tutaj wskoczyć do basenów z siarkową wodą. Temperatura to około 40 stopni. Z tego co wyczytałem, to ponoć pomaga na skórę, stawy, no i na kaca. Można wybrać opcję publiczną, wtedy to jest ponoć kilka lari, albo opcję prywatną, wtedy ma się całą łaźnię dla siebie. Teraz będziemy się kierować na Most Pokoju. Jak wiecie, to jest mój pierwszy filmik ogólnie, więc trochę ciężko mi idzie takie mówienie do kamery i ogólnie takie opowiadanie, bo nie jestem przyzwyczajony, ale mam nadzieję, że jakoś wszyscy to przeżyjemy. Dobra, teraz usiedliśmy w knajpce, zamówimy sobie coś do jedzenia, to będzie nasze śniadanie, to jeszcze nic nie jedliśmy, ale mnie trochę spaliło. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają takie ceny. Zamówiliśmy haczapuri, jedno takie tradycyjne z jajkiem i serem, a drugie jakieś takie inne z podwójnym serem, ale to Wam pokażę, jak przyjdzie. Nasze jedzonko właśnie przyszło, będą testy w końcu. Pierwszy raz, nigdy nie jadłem gruzińskiego jedzenia, nawet w Polsce, w Krakowie, a wiem, że jest kilka gruzińskich knajp, które nam znajomi polecali, ale nie miałem okazji. Natomiast Szymon już jadł, także będzie mógł powiedzieć, czy czuje jakąś różnicę. Kurde, no to jest super, mocno serowe, podwójny ser. Mega fajne. Cena to była 20 lari, czyli na polskie około między 25 a 28 zł, jakoś tak. Teraz próba tego z jajkiem, masłem i serkiem. Zobaczymy. To takie tradycyjne, się wydaje. Czy jest tradycyjne? Co dobre? Które lepsze? Ale to piście serowe. Tak? No. W tym bym powiedział, że czuć taki bardziej biały ser, a tutaj czuć taki, kurczę, no inny, taki kurczę bardziej, nie wiem, żółty, zapiekany. Ciężko mi powiedzieć. Znaczy wiesz, jak trochę zajmiesz tą pizzę, no to pod tym przypieczonym jest podobnie ten ser. No, tylko że jest inna konsystencja, nie? Bo tutaj jest ta konsystencja takiego, no nie wiem, ale kurde, naprawdę są oba bardzo dobre. Ogólnie jakbym miał drugi raz zamawiać, to wybrałbym to, ale to też jest bardzo dobre. To zależy od gustu, ale mi akurat bardziej odpowiada troszkę to. Ciężko to wytłumaczyć dlaczego. Pewnie chodzi o sposób po prostu podania, że to jest takie bardziej wypieczone, a to znowu jest takiej bardziej rzadkiej konsystencji. Ale naprawdę polecam tą knajpkę. Zaraz Wam pokażę ceny i która to knajpka. Pojedli, popili. Za taki obiadek to zapłaciliśmy 46 lari,
Na polskie to jest około 64 zł. Płaciliśmy rewolutem, więc przelicznik jest dobry. Jak za takie 2 haczapuri, do tego cola, więc uważam, że cena jest całkiem spoko. Zaraz Wam pokażę to menu w końcu z cenami. To jest ta knajpka, w której jedliśmy. Ona jest tutaj powiedzmy przy tej głównej ulicy. Jak macie ten taki kościółek, tą wieżę, to jest tutaj. To jest dokładnie tutaj ta knajpka. I jeszcze nagram te ceny właśnie, jakie są. Można sobie zatrzymać. No, mniej więcej takie ceny. O, tutaj co jedliśmy. Fajna, polecam. No, w samym centrum tutaj jest mega super. Nowocześnie, fajne knajpki i ceny nie są właśnie najgorsze. No, tak jak Wam pokazywałem już wcześniej, no to ceny tutaj wszędzie są podobne. Wiadomo, że na pewno mogą się trochę różnić, no ale mniej więcej, prawda? Idziemy w końcu na ten most pokoju, bo idziemy i nie możemy dojść, bo zawsze coś, ale zawsze trafia się coś fajnego. No, od razu człowiek zjadł, więcej energii, lepszy vibik. Kolejne fajne uliczki. Tu skręcamy, tak? Tak, będziemy skręcić. Dobra, już idziemy. Piesek odpoczywa. Właśnie można zobaczyć dużo takich bezdomnych zwierzaków. Z tego co widzieliśmy, no to psy są oczipowane. O, dawaj, idziemy tu do parku. Jakiś pomniczek. W sumie nie wiem jaki, ale ciekawy. Tu kurwa dużo więcej takich mega dużych otyłych. Otyłych? No, jak tu jest takie dobre jedzenie. Chinkali w ogóle. No, że aż nie dziwię się. Swojska że kuchnia. ten. W końcu się zbliżamy. Tutaj z daleka już widać most pokoju. Już tam idziemy. Ale jeszcze coś po drodze. Jeszcze jakiś kościółek fajny. Idziemy zobaczyć. No, wydaje się fajny. Bardzo zabytkowy. Ciekawe, czy będziemy mogli wejść do środka. Mam nadzieję, że tak. Powinno się dać. Z której strony? Dobra, chodźmy tędy. Tutaj też jakaś wieża zabytkowa. Jest wejście do kościółka. Czy nie? Tak. O, widzisz, może babci różaniec weźmiesz. Pani nas nie wpuściła, trzeba wziąć takim czymś się obwiązać. Jest zakaz wejścia w krótkich spodenkach. Weszliśmy do kościółka. Musieliśmy założyć na siebie takie szaty. Tu jak widać ma Szymon na sobie. Pochodzimy sobie. Wyglądasz jak mnich teraz, taki. Może trzeba by Cię ogolić jeszcze.
sprawdzimy. Tutaj pani robi jakieś kapcie, czapki. Co? Że wspaniałe? Wspaniałe, kolega mówi skarpetki. Kurwa, nie? Bierzesz jakieś? 14 ty. Chinkali są. Jakieś... I co? Jeszcze może później to kupię. Dobra. Jeszcze ogarnę dokładnie z tym rewolutem, żeby to mieć. No ale jeszcze dużo dni przed nami, nie? No właśnie. Nie ma co od razu, powiedzmy, w takiej pierwszej lepszej brać. No. Trzeba się przejść, zobaczyć. Akurat jesteśmy, powiedzmy, w samym centrum, więc to pewnie będzie najdrożej. Dawaj dywan, weź. Na plecy będziesz nosił. Tu jeszcze ceny w jakiejś innej knajpce. Tu gdzie by, no to jak tu jest drożej. My zapłaciliśmy w sumie za to 20, a tam było po 25, gdzie byliśmy z potrójnym serem. Mieliśmy podwójne. No ale to jest potrójny. No, tak, tak. Mieliśmy podwójny. Na zdrowie. No ale to już jest, wiesz, jakaś taka kurde mega fancy uliczka. Typowo knajpki, typowo dla turystów. Ale ładna, no. Ceny, powiedzmy, no, są jeszcze takie do przyjęcia. W rynku w Krakowie na pewno trzeba dać więcej. Na rynku. Udało się wejść tak idealnie na mostek. Jaki mostek? No most. No, widoki z tego mostu są naprawdę fajne. No, ludzi jest multum, jest tłoczno. To co, udało się dotrzeć na Most Pokoju. Wiem, że powstał w 2010 roku i miał on symbolizować połączenie Starego Miasta z Nowym Miastem. Czyli z jednej strony średniowiecze, średniowieczne, może nie średniowiecze, ale po prostu średniowieczne budynki, zabytki, a z drugiej strony nowoczesne budynki. Nocą jest on podświetlany na różne kolory, więc musi robić wrażenie. Może jeszcze uda się przyjść nocą, ale i tak już naprawdę jest bardzo pięknie. Przeszliśmy właśnie mostem. Prawdopodobnie byliśmy na starej stronie Tbilisi. Tak nam się wydaje. I wszystko na to wskazuje. Po tamtej stronie nawet były magnesy właśnie dla turystów z napisem Old Tbilisi. Więc idąc tokiem logicznego myślenia, tutaj będzie ta nowa strona. Zresztą później sobie sprawdzimy. Pieseł wypoczywa w cieniu. Też jest ometkowany, nie będzie, może będzie widać z tej strony. Ma tam na łóżku taką metkę na żółto, ale już nie będę mu przeszkadzał. No, a tutaj jest taki parczek. Mamy to, no. Razie siarkowe. Teraz po moście Pokoju pora na kolejkę linową. Zobaczymy jakie ceny. I tam jest co? Bo mamy sobie plan rozpisany. Kolejka linowa i później jest co? Zwiedzanie pomniku, tak? Matki Gruzji? Tak. No.
A to chyba z powrotem będziemy w starym Tbilisi, bo ona mi się wydaje leci... Tak. To. Czekaj, bo coś mi kurwa nie chcę znaleźć. Dobra, udało się ustalić, gdzie jest ta kolejka. Ta kolejka prowadzi do pomnika Matki Gruzji. Jest gdzieś niedaleko, więc akurat taki balon. Jakieś kawiarenki. No to jest ogólnie taki parczek. Bardzo, bardzo takie fajne. Dużo ławeczek. Knajpka, można się kawy napić. Pochillować. O, kolejny piesek, też ometkowany, czyli prawdopodobnie taki bezdomny. Dobra, teraz tu. Tutaj, tak? Zbliżamy się właśnie do kolejki linowej. Ciekawe, jaka będzie cena, nie? No, pewnie nie będzie jakiejś wielkiej tragedii. Dobra, bo na razie z kolejką linową jest pewien problem. Ponoć jakiś coś z elektryką. Więc na razie pobujamy się akurat po tej nowej stronie Tbilisi. Zobaczymy, co to jest ciekawego. A później na pewno się uda wrócić. Muszą to naprawić w końcu. Dla turystów. Tutaj jeszcze jakieś takie drzewko. Ciekawe. To jednak plan jest taki, że idziemy tam do tego kościółka i zobaczyć ten pomnik. Zaraz się dowiemy, co to jest za pomnik. Dobra, zbliżamy się do kolejnego kościółka. Tutaj jest właśnie ten pomnik. O, tutaj jest widok w sumie na miasto. Opa! Jesteśmy już pod pomnikiem. No, dość sporych rozmiarów. Z widokiem na miasto. No kurde, powiem wam, że zrobiło się już mega gorąco. Zaraz zobaczę, ile jest stopni. To jest taki widoczek. Fajny. 32 stopnie. No więc trochę jest, trzeba się nawadniać. Trzeba. Dlatego przydaje się coś takiego. Taki bukłak z wodą. Nalewacie sobie 3 litry, idziecie i popijacie. Pod kościółkiem taki właśnie park. Można się skryć w cieniu. Tam jest. Słucham? Tam jest pod drzewami. Ławeczka? No to idziemy. To dawaj jeszcze zobaczymy do kościoła i pójdziemy sobie... Dobra. Pójdziemy sobie odpocząć chwilę. Naładować baterie. Nie tylko te elektroniczne, ale nasze. O, kolejny piesek sobie śpi. Fajnie. Dress code. No. Trzeba będzie przed wejściem do każdego kościoła ważny jest taki dress code. I tu jeszcze widoczek. Tak wygląda w środku. Kto to idzie do nas? Piesek. Ojejku, taki dobry piesek. Taki dobry piesek. Nie mamy nic do jedzonka niestety. Tak wygląda kolejka.
A tutaj druga kolejka. Zaraz zobaczymy, jakie są ceny. Can you pay card? İsterim çok Allah başım hoş oğlum. Allah başım hoş. It's okay. Dawaj Szymon, bo zostajesz. Dobra, przejazd na górę kosztuje 3 lari. To całkiem spoko cena. To cena w jedną stronę oczywiście. Można płacić i kartą, i gotówką, jak kto woli, do wyboru, do koloru. No i dobra. Widoczek fajny nas przywitał. Co, ciśniemy na ten pomnik, nie? Gdzieś tu będzie. Wyłaź. Ale super. Masakra. Piękny widoczek. No powiem wam, że jak za 3 lari to kurde naprawdę warto. Trzeba tutaj się przejechać tą kolejką. No i oczywiście później trzeba zjechać, więc w sumie łącznie 6 lari. Ale naprawdę fajnie. Fajne widoczki, sami widzicie. Teraz idziemy tutaj. To jest... Tak? Idziemy tam? To idziemy zobaczyć. Tu widzę, ktoś ma kurwa jastrzębia i papugę. Это первый сезон закончился. Można zdjęcie sobie zrobić z papugą i jakimś, kurde nie wiem co to za ptak, jastrząb? Chyba jastrząb. Ale na pewno nie za darmo. Dlatego nagrałem ukradkiem i idziemy dalej. Tutaj są różne przypinki. Hello. So many beans, metal brush, metal. For how much this piece? 15 lari one piece. 15? So 15. Only blacks on this and blacks on this 20 lari. Okay. And this so very big size 25. Okay. I co, przed nami w końcu pomnik Matki Gruzji. Wydaje się ogromny. I taki jest. Есть два варианта, нет, 3 варианта. No jest duży, kurde. Wbijamy sobie. Jest jakaś ławeczka, widzę. Z widoczkiem. Akurat się zwolniła. O, i tak to można siedzieć. Z tego, co zdążyłem wyczytać, to tak. Matka Gruzja w jednej ręce trzyma wino, a w drugiej miecz. Wino trzyma dla przyjaciół i żeby pokazać, jak Gruzini są gościnni, a w drugiej oczywiście miecz, żeby zademonstrować swoją siłę, potęgę i taką, wiecie, przestrogę dla wrogów. No niestety z tej strony nie widać było tego, bo stoi tyłem, ale może z innej strony uda się nagrać.
Znowu kolejka. Teraz powrót na dół. Tutaj zwiedziliśmy już wszystko, co mogliśmy. Pora uzupełnić zapasy wody. Szymon też ma taki bukłaczek. Nadszedł czas próby lokalnego wina. Ja mam białe. Kolega ma tutaj czerwone. No, fajne. Winko półsłodkie. Local Georgian wine. Dobre. Nawet są tutaj ze Stalinem. To co na razie, tak podsumowując wypadzik. Szymon, tak podsumowując wypadzik, to co? Dużo fajnych zabytków, dużo kościołów, dobre jedzenie. A jeszcze pójdziemy na obiad, ale na razie haczapuri dla mnie, nie, Hinkali dla mnie wymiata. Haczapuri też dobre. Dalej trzyma. No, Zasyciło. haczapuri to bardzo syte było. To jest to, co nie widzieliście tam z serem. No to jest bardzo syte. Ile minęło już? 3-4 godziny, 3 godziny pewnie będzie, nie? Od kiedy zjedliśmy? No, czy więcej. A może nawet mniej? więcej. Tak? Może nawet więcej. Wiesz, też patrzę na to, że cały czas chodzimy, spalamy te kalorie. No, właśnie cały czas chodzimy. Pijemy tylko wodę. Teraz w końcu winko. No co? Gruzja, polecam. I winko piliśmy sobie tutaj. Ty, tu jest jeszcze fajna miejscówka. Z widokiem. Jakaś fajna miejscowa. A, tu też kościołek. No. To zawijamy już, nie? Tu w centrum miasta. Tam? Dobra. Taki budyneczek. Też fajne uliczki, kurde. Wszędzie jest tak fajnie klimatycznie. Wszędzie haczapuri. O, to się nazywało, co jedliśmy. No, Adiarian Kaczapuri. Adżarski. Adżarski. Tu Imerian. Imerian mi bardziej smakował. Jeszcze trzeba będzie te spróbować. No Hinkali na razie topka. Nawigatorze prowadź. Zaraz założę czapkę Habiba i nie będzie tak kolorowo. Wbiliśmy do sklepu. Tu pokażę jeszcze może ceny. Jajka. To jakieś serki. Co mówisz? Nie mam szpreju, A. znaczy jest szpreju tylko. Więc chyba sobie kupię gdzie indziej. No gdzie indziej kup, bo później będziesz musiał wyrzucić. Woda, jakieś soki. Kawa bym powiedział, że jest taka dość. Chociaż tutaj niekoniecznie. A my co? Wróciliśmy do mieszkania. Trochę poleżeliśmy, odpoczęliśmy, naładowaliśmy bateryjki, ale teraz idziemy jeszcze coś zjeść. Bo w sumie dzisiaj jedliśmy tylko śniadanie. Te haczapuri i w sumie tyle, ale syte, więc trzymało w sumie do teraz, a jest godzina około 20. Więc no trochę to trzymało. O, zaraz Wam coś pokażę jeszcze. Jak tutaj Gruzini, można zobaczyć, jak tutaj Gruzini się solidaryzują z Ukrainą.
Fuck Russia. Nieźle, nieźle. No tak, no bo w sumie Rosja okupuje ponoć około jakieś 20% terytorium Gruzji. Jeżeli w postprodukcji uda mi się wkleić, to zobaczycie teraz właśnie mapkę, jakie terytorium okupuje Rosja. Teraz weszliśmy do takiej knajpki, w sumie obok nas, i takie są ceny. Ja sobie wziąłem Generous Kebab, nie wiem co to jest, a kolega sobie wziął Chicken Kebab. Będziemy jeść kebaba w Gruzji, ale to taki będzie gruziński kebab. Do tego wzięliśmy po lemoniadzie. Już Wam pokazuję, bo coś mi tu kamera nie chce współgrać. O. Takie lemoniadki. Jedna jest taka, gruzińska, a druga taka. Ale powiem Ci, Szymon, że tutaj ceny tego Hinkali to nie są najniższe, bo wszędzie gdzieś tam były po 2, a tutaj cena Hinkali jest po... 1,50 nawet, gdzieś tam widzieliśmy. No powiedzmy, że uśredniając to po 2, ale tutaj jest po 2,50. 2,40 with meat. Czyli musi być wysoka jakość. No bo tutaj zobaczcie, kobiety pracują na kuchni, wszystko na świeżo wychodzi, na świeżutko. A czas oczekiwania, no to wczoraj czekaliśmy tak z pół godziny, 20 minut na pewno. No bo wszystko na świeżo. To co, Szymon, na razie u Ciebie wygrywa? Hinkali, haczapuri, czy w sumie dobra, zapytam Cię jeszcze raz po tym, jak zjemy te kepsy. Dostaliśmy nasze klipsiki, zobaczymy jak smakują. Mój prezentuje się tak. Tak prezentuje się w środku kebabik. Powiem Wam, że w smaku jest naprawdę dobre. Ale tylko mięsko, taki jakby, nie wiem, lawasz i trochę sosu. Teraz test z kurczakiem. Też jakiś mielony kurczaczek. Dawaj sosiwa. Jeszcze dostaliśmy taki sosik. Mój dużą robotę robi ten sosik. No. Z kurczakiem też dobre, powiem Ci. Tu ciężko wybrać faworyta. Po prostu zależy, na co ma się ochotę. Albo na świnkę, albo na kurczaka. Ja jeszcze byłem głodny i musiałem sobie domówić trochę Hinkali, czyli w sumie to, co mi najbardziej smakuje. Ale muszę chwilę poczekać, bo są mega gorące. Dobra, próba Hinkali. Ogólnie już jadłem ostatnio tutaj, były bardzo dobre. Trzeba zrobić małą dziurkę. A, gorące. Spija się rosołek. Na w środku jest mięsko. Tak to wygląda. Jest mięsko i jest taki rosołek. Naprawdę przepyszne. Tutaj już wróciliśmy na zakwaterowanie, no i poszliśmy spać. Dzięki za obejrzenie. Zostaw lajka, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku.